Witam w takiej pięknej scenerii naszego pola testowego. Pola testowego dość trudnego, bo jest to pole, które pokazuje działanie wykrywaczy w bardzo szerokim zakresie. Pole już ma 5-6 lat, cele są uleżane, że tak powiem. Grunt dość trudny, glina, ale o celach. Cele są od drobnych przez średnie, grube, maskowane, głębokie i tak dalej. I to wszystko celowo jest w jednej linii zrobione, żeby zobaczyć, jak uniwersalny może być wykrywacz. Dla mnie to jest jedna z ważniejszych cech, bo tak naprawdę większość z nas, myślę, że 90%, 85% po prostu idzie i szuka. I na jednym ustawieniu chciałoby znaleźć małą monetkę i jakiś skarbik. Owszem, są wykrywacze, które można później doustawiać i ustawić bardzo dokładnie i sprecyzować te ustawienia i przesunąć się w drobnice lub w jakieś tam głębsze rzeczy. Tutaj mamy wykrywacz, którego nie da się tak ustawić, ale ten wykrywacz ma jedną wielką przewagę nad wieloma innymi wykrywaczami. Pokażę Wam prostotę obsługi tego wykrywacza. Jest to wykrywacz, który, no myślę, śmiało mogę stwierdzić, że jest to wykrywacz bardzo dobry na początek, bardzo prosty w obsłudze. Golden Mask 1 Plus Extreme, nowość od Golden Mask. Wykrywacz tak naprawdę, który no, włącz i szukaj. Ma zaznaczone miejsce, gdzie powinna być ustawiona dyskryminacja, jest to dość dobrze zrobione. Jeżeli mamy wersję z słuchawkami i chcemy posłuchać tego, co się dzieje w słuchawkach, przełączamy i w momencie mamy już dźwięk na słuchawkach. Jeżeli chcemy na głośnik, przełączamy tutaj, więc to jest drugie ze skomplikowanych ustawień. Czułość. Jak doskonale wiecie, a jeżeli nie wiecie, to się właśnie dowiadujecie o tym, że Golden Mask bardzo dobrze radzi sobie już na niskich ustawieniach. Jest bardzo czułym wykrywaczem. Tutaj w celach, nie wiem, testowych zrobimy sobie 7, żeby było w miarę spokojnie. Tak naprawdę zaczynając poszukiwania, warto sprawdzić, czy się nie zmieniły te parametry gdzieś przesuwając o cokolwiek. No i uruchamiamy wykrywacz, damy sobie tutaj akurat na maksa, jeżeli chodzi o głośność, tylko i wyłącznie po to, żebyście słyszeli, no bo w okolicy jest głośno, że tak powiem. Tu mamy jakiś cel, ale ogólnie wykrywacz stabilny, na automatycznym, może nawet nie automatycznym gruncie, tylko podejrzewam, że grunt jest jeden ustawiony na sztywno i tyle. Zresztą większość wykrywaczy, które mają działać spokojnie i działają w różnych trudnych warunkach, bardzo trudnych, z automatu gęsto przestawiają się na grunt fabryczny, który no, powoduje, że jednak te zasięgi spadają, ale wykrywacz jest spokojniejszy, nie daje nam sygnałów z gruntu różnego rodzaju itd. Ale o tym możecie się naoglądać, posłuchać w internetach. Nie wiem, czy akurat Was to interesuje. Ja przejdę po tej linii i opowiem mniej więcej o zachowaniu tego wykrywacza. Patrzcie i oceniajcie lub nie oceniajcie. Cel numer 1. Piękne audio. Spokojny między celami. Ta dwójeczka jest lekko maskowana, dlatego jest lekkie szarpnięcie. Trawa już jest dosyć wysoka, także to nie jest, że ja głaskam, bo żeby głaskać, to teraz dociskam. I idę po prostu normalnie, tak jakbym szedł. Jak słyszycie, żelazo, także nie do kopania. Pierwszy z denarków pięknie, z dużym zapasem nad ziemią, przy ziemi. Kolejny z denarków. Ja bym go minął. Dopiero zwolnienie spowodowało, że go mamy. Czyli reaktywność zostaje w ręce. Ten najgłębszy na 13 cm do kopania.
Jak widzicie, między celami jest spokojnie. Pierwsza z kopiejek z olbrzymim zapasem. Również kopiejeczka. Najgłębsza. Słuchajcie, używałem swego czasu LP0, Golden Maska 1 i Golden Maska 4. LP0 to taka czeska maszyna. Miałem okazję też pochodzić z Coin Killerem i powiem wam, że te dźwięki właśnie takie ciche, rozciągające się, to były najciekawsze dźwięki. To były głębokie rzeczy, dobre, fajne. To bardzo lubiłem. W ogóle ten wykrywacz i Vista Gold Gain to są wykrywacze o najlepszym audio, jeżeli chodzi o analogowe. Najlepszym dla mnie oczywiście. Możecie poglądać film, posłuchać i wtedy może zrozumiecie, o czym mówię. Idziemy dalej. Cel numer 10. Problematyczny Rzymek. Dość sporo nad ziemią. No, nie skosiłem trawy, wybaczcie, ale no, jak idziecie szukać, to też przed wami nie koszą trawy. Teraz głębszy Rzymek. Jak dla mnie do kopania. I najgłębszy. W słuchawkach w jedną stronę, ale nie do kopania absolutnie. Teraz depozyt. Nie ma. Czy dodanie mocy pozwoli? Dodanie mocy pozwoliło go chycić. Zobaczmy, co z Rzymkiem wcześniejszym. Też. Ale wracamy na spokojne 7. Słuchajcie, ledwo to słychać. W słuchawkach pewnie byłoby lepiej. Najgłębszy z depozytów nie ma. Dodajmy mu mocy, dajmy mu pierwsze 9. Nie ma. 10 również nie ma. Czyli wracamy na około 7 i idziemy sobie dalej. Teraz mamy trojaczki. Pięknie. Kolejny z trojaczków. I teraz powinny nam się zacząć cele. Tak, tu jest 18. Czyli tutaj mamy już denarki węgierskie. 20. Najgłębszy. To jest ten najlepszy dźwięk w nim. Coś wspaniałego. Pierwszy maskowany. Żelazo. Kolor. I teraz Jadzia, która długi czas nie chciała się oddać, że tak powiem. Bardzo duże oszukujące żelazo. Na tyle oszukujące, że ten wykrywacz nie radzi sobie z Jadzią. Ale za to z tym maskowanym radzi sobie i to całkiem dobrze. Po obejściu w dalszym ciągu mamy ten sygnał. I teraz kawałek półtoraczka maskowany. Całkiem dobrze. Jak dla mnie do kopania. Teraz 25 siekaniec. Bez problemu. Kopiejka przy koksie. Koks do koksu. Obrączka, jak słyszycie, ledwo słyszalny dźwięk do koloru, to już wiadomo, że to jest głębokie. Dodamy mocy.
od razu lepiej. Wracamy na 7, bo tak lubię. I w słuchawkach bez problemu. Teraz mamy cel numer 28. Obok żelazo, koks. No i też do kopania. 29. I najgłębsza jadzie, jak widzicie, szybko, wolno, średnio pokazuje. I idziemy teraz na skarb. To tak ekstra. Ledwo słychać. Dodajmy sobie troszeczkę mocy na 8. Jak dla mnie do kopania. 9. To już w ogóle bez problemu. 10. Zaczyna się lekko wzbudzać. Wracamy na 7. O, w słuchawkach bez najmniejszego problemu do wychwycenia. No i tak działa wykrywacz za 1000, niecałe 500 zł, 1400 z groszem. Wykrywacz po prostu do szukania. Włączasz, szukasz, znajdujesz. Poradził sobie z maskowanymi celami, poradził sobie z głębszymi, z jakąś jadzią, poradził sobie z problematycznym rzymkiem, poradził sobie z mikrokolorem. Nie jest źle, nie jest źle, aczkolwiek nie jest tak dobrze jak w Golden Masku 4, który no zaskakuje. Jak widzicie, firma Golden Mask w dalszym ciągu działa, pomimo tego, że produkuje wykrywacze analogowe, czyli takie trochę niby niemodne, bez wyświetlaczy, bez bajerów, szmerów, latarek i tak dalej. No ale to działa, po prostu to działa, nie? Cóż, no, zrobimy jeszcze testy na innych ceweczkach, bo do tego wykrywacza możemy dać ceweczkę 5x7, możemy dać 11x13, a możemy jej 18 zapakować i zobaczymy, jak sobie poradzi wtedy. Do zobaczenia. Słońce już prawie zaszło, ale myślę, że zdążymy jeszcze coś zrobić. Do zobaczenia.